Witajcie w Szkole Przeżycia. Nazywam się Piotr Piechota, a dzisiaj opowiem Wam, jak zmierzyć cukier i jakie mogą być następstwa i powikłania jego zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu we krwi. Pamiętajcie, że to nie jest żadna porada medyczna, tylko moje osobiste, subiektywne spojrzenie na temat. Zapraszam. Cukier jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, jednak jego zbyt wysoki lub zbyt niski poziom może być bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia lub życia. Mówiąc o niskim poziomie cukru, mówimy o hipoglikemii, a o jego zbyt wysokim poziomie we krwi mówimy o hiperglikemii. Chcąc zmierzyć sobie poziom cukru we krwi, musicie zaopatrzyć się w takie urządzenie, które nazywa się glukometr i ono Wam tutaj pokaże, czy poziom cukru we krwi, tak naprawdę krwi włośniczkowej jest prawidłowy. Powinien on zawierać się w przedziale 60, 120 lub 3366. To zależy, jaką skalę macie na glukometrze ustawioną. Hipoglikemia jest stanem znacznie bardziej niebezpiecznym od hiperglikemii, ponieważ jeśli człowiekowi mocno spadnie poziom cukru we krwi, grozi to niechybną śmiercią. Dlatego jeśli spotkacie człowieka, który dziwnie się zachowuje, jest pobudzony, agresywny, wygląda trochę jak pijany i łatwo pomylić tutaj człowieka pijanego z człowiekiem, który ma niski poziom cukru we krwi, możecie podejrzewać właśnie hipoglikemię. Po pomiarze cukru, jeśli ten cukier będzie poniżej 3,3 czy poniżej 60, mocno poniżej, jak będą wartości jak 40, 30, 20, co już są wartościami bardzo niebezpiecznymi, wtedy musicie zacząć działać. Co takiego możecie zrobić? Jeśli ten człowiek jest przytomny, należy podać mu coś słodkiego do picia. Może być nawet kola, chociaż wiecie, że jest niezdrowa, ale kola się tutaj sprawdzi. Coś słodkiego. Coś słodkiego, ale nie gorącego. To może być woda z miodem. Cokolwiek, żeby mu podnieść ten poziom cukru we krwi. Jak ten stan po podaniu takiego słodkiego napoju poprawi się, pamiętajcie o tym, żeby podać coś słodkiego takiemu człowiekowi do jedzenia. I pamiętajcie, że jak zmierzycie ten cukier zaraz po podaniu czegoś słodkiego, to on będzie miał wartości wyższe od tych referencyjnych, o których Wam powiedziałem. I to jest sprawa normalna. Tak samo dlatego pamiętajcie o tym, że cukier mierzymy normalnie sobie na czczo, przed jedzeniem, przed śniadaniem, przed pierwszym posiłkiem. Drugą niebezpieczną sytuacją może być hiperglikemia. Hiperglikemia to wtedy, kiedy te poziomy cukru są bardzo wysokie. Jak mówiłem Wam o wartościach 60-120, to ten cukier może mieć 200, 300, 400. Hiperglikemia jest troszeczkę mniej niebezpieczna w krótkim okresie, w krótkim terminie jest mniej niebezpieczna od hipoglikemii, ale pamiętajcie, że wysoki poziom cukru we krwi niszczy komórki człowieka. Zapewne słyszeliście o takim terminie jak stopa cukrzycowa. Otóż, kiedy człowiek ma za duży poziom cukru we krwi i na przykład zrani się, powiedzmy, w palec od nogi, bo zazwyczaj ta stopa cukrzycowa, to mówimy właśnie o stopie. Jeśli tam powstanie rana, a w tej krwi jest wysoki poziom cukru, ta rana nie może się zagoić przez to, że cukier, który znajduje się we krwi, on odżywia bakterie, które znajdują się na tej ranie, które uniemożliwiają albo bardzo utrudniają gojenie. Pokażę Wam, w jaki sposób używać glukometra. Być może nie każdy wie. Zapraszam. Glukometr jest zazwyczaj tanim urządzeniem, ale bardzo praktycznym, które niejednokrotnie może Wam albo komuś możecie dzięki temu urządzeniu uratować życie, a może nie dzięki niemu, ale dzięki temu, że znacie wartości, jakie pokazuje. Otóż, kiedy kupicie sobie taki glukometr, po otwarciu w środku na pewno zobaczycie takie urządzenie. Baterię, zazwyczaj pod baterią jest taki papierek, który należy usunąć przed jego włączeniem. Jak usuniecie papierek, to zobaczycie, że na wyświetlaczu pojawiają się jakieś wartości. Tutaj zazwyczaj jest pokazana data i godzina. To jest bardzo ważne, żeby ją ustawić sobie, ponieważ będziecie mogli sobie wejść później w historię pomiarów i zobaczyć, kiedy, o której godzinie, jakie mieliście wartości ciśnienia. W takim zestawie mamy również takiego pena i mamy taki pojemniczek z paskami do glukometru, które będą Wam potrzebne do mierzenia poziomu glukozy. Wyciągamy sobie taki paseczek. W środku
macie takie nakłuwacze. Jest taki nakłuwacz, który ma tutaj założony jest taka okrągła część i jest część podłużna. Zdejmujemy sobie, przekręcając nasadkę. Tego starego jeszcze nie powinno być. Tak się bawiłem przedtem. Wkładamy do środka nowy paseczek. Przy wkładaniu on się wam automatycznie napnie. Możecie sobie go zwolnić, tylko bardzo ostrożnie. Na razie, jak widzicie, nie zdejmujemy końcówki. Następnie przytrzymujemy sobie, przekręcamy i ciągniemy. Widzicie? Widać takie ostrze. Ostrożnie, żeby się nie zakłuć. Zakładamy sobie kapturek, przekręcamy. Jak widzicie, tutaj jest taka skala. Ta skala mówi nam o tym, jak głęboko ostrze igiełka ukłuje w palec naszego pacjenta. Jeśli ktoś ma grubą skórę, spracowane dłonie ustawiamy na te najwyższe wartości. Jeśli to będzie dziecko, ktoś, kto ma cieniutką skórę, możemy to zmniejszyć. Następnie naciągamy tutaj, aż usłyszycie takie pyknięcie. Tutaj się wam zmieni tak samo kolor. Zazwyczaj tak jest, nie zawsze, ale często jest tak, że się wam zmieni kolor. Później dobrze jest mieć gazik zwilżony spirytusem, którym przecieracie bok palca. Pamiętajcie, bok, nie środek. Dlaczego? Dlatego, że jak kogoś ukujecie w środek, a on później będzie próbował coś łapać tymi palcami, będzie go bolało. Dlatego z boku. Który palec, nie ma to większego znaczenia. Gdyby się z jakiegoś powodu okazało, że nie możecie tego człowieka ukuć w palec, a takie sytuacje mogą się zdarzyć, zawsze możecie to zrobić używając płatka ucha. Też zadziała. Wracając do gazika. Gazik ze spirytusem, przecieracie to miejsce, jak macie czas oczywiście i macie gazik. Czekacie 30-40 sekund. Następnie przykładacie pena z boku i naciskacie guzik. Oczywiście jak musicie przycisnąć i trzymać mocno, zanim naciśniecie guzik, powstanie malutka kropelka krwi. Naciśniecie, ona wyjdzie. Następnie, jak macie kropelkę krwi, wkładacie sobie pasek do glukometru. Wtedy glukometr się wam załącza. Przykładacie pod kątem prostym do tej kropelki. Zacznie wam odliczać, po czym zobaczycie wskazanie poziomu cukru we krwi. Proste i banalne. Pamiętajcie, by po pomiarze krwi, jeśli ktoś przyjmuje na przykład jakieś leki rozrzedzające krew przeciwzakrzepowe, dobrze jest, by jałowy gazik przyłożyć do tego miejsca, gdzie było zakłute i poprosić pacjenta, żeby sobie kciukiem przytrzymał. Proste, skuteczne, ratujące życie. Jak widzicie, użycie glukometru, można powiedzieć, jest banalnie proste i nie powinno wam sprawić większej trudności, natomiast gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie do mnie, postaram się wam odpowiedzieć. Uprzedzając takie najważniejsze pytania, które często pacjenci mi zadają, to czy ważne jest, żeby zawsze zdezynfekować palec przed ukłuciem? Dobrze jest zdezynfekować, natomiast jeśli macie stan zagrożenia życia, nie jest to żaden priorytet. Kujecie, po prostu nie szukacie gazików, bo jeśli człowiek jest nieprzytomny, jest w hipoglikemii, to tak naprawdę każda sekunda, każda minuta jest bardzo ważna, więc po prostu nakłuwacie, robicie pomiar cukru i sprawdzacie ten poziom cukru i decydujecie, co dalej z tym zrobić. Pamiętajcie, mówimy cały czas o sytuacjach ekstremalnych, kiedy nie macie dostępu do profesjonalnej pomocy. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia wkrótce.